Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj upieczemy ciasto z dynią i bakaliami. Ciasto jest pyszne, lekkie i bardzo delikatne. Jest to doskonałe ciasto zarówno na święta, jak też na niedzielę do kawy i herbaty. Piekarnik już włączyłam i rozgrzewam do 180 stopni Celsjusza. Przygotowanie ciasta zaczynam od odmierzenia 250 g mąki pszennej. Do mąki dodaję 1 czubatą łyżeczkę proszku do pieczenia i 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Delikatnie mieszam i na razie odstawiam na bok. Do miski wybiłam 5 jajek, sypuję 170 g cukru i ubijam na jasną, puszystą masę. Do ubitych jajek dodaję 170 ml oleju, szczyptę soli, około 1 łyżeczki ekstraktu waniliowego i 2 łyżki soku z cytryny. Krótko ubijam do połączenia składników. Mąkę dodaję stopniowo w 2–3 porcjach. Mieszam delikatnie rózgą. W czasie dodawania mąki wsypuję 2 łyżeczki przyprawy do piernika. Przyprawę do piernika można zamienić na cynamon. Gdy ciasto jest prawie wymieszane, dodaję 200 g surowej dyni startej na tarce o średnich oczkach. Wsypuję około 150 do 200 g bakalii. Ja mam posiekane orzechy włoskie, pokrojone śliwki suszone, rodzynki i kandyzowaną skórkę pomarańczową. Link do przepisu na kandyzowaną skórkę pomarańczową podam w opisie. Wszystkie składniki delikatnie mieszam, najpierw rózgą, a później zamieniam rózgę na łyżkę. Tak przygotowane ciasto wykładam do formy o wymiarach 20 na 25 cm. Wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Będę piekła przez około 40 minut do suchego patyczka. Upieczone ciasto zostawiam do wystudzenia.
Wystudzone ciasto posmaruję lukrem ze śmietany i cukru pudru. Można też zrobić ganasz z czekolady lub posypać cukrem pudrem. Do śmietany dodaję cukier puder i ucieram lukier. Lukier zwykle robię na oko, tak żeby uzyskać odpowiednią gęstość. Dla aromatu dodam skórkę pomarańczową w cukrze. Link do przepisu na skórkę w cukrze podam w opisie. Taka skórka pomarańczowa lub cytrynowa jest bardzo wygodna, bo mamy ją zawsze pod ręką. Pachnie jak świeżo otarta skórka, a nie brudzimy za każdym razem tarki. Lukier pomarańczowy na śmietanie jest już gotowy i mogę posmarować ciasto. Zostawiam ciasto na około 1 godzinę, żeby lukier trochę stężał. Ciasto jest już gotowe do jedzenia. Tak wygląda ciasto po przekrojeniu. Jest dość wysokie, mięciutkie i puszyste. Jeżeli upieczemy je bez bakali, wówczas można przekroić i posmarować kremem. Pyszne ciasto dyniowe z dużą ilością bakali, bardzo delikatne i wilgotne. Jest to wspaniałe ciasto na święta lub na niedzielę do kawy czy herbaty. Doskonale smakuje z ciepłym mlekiem. Serdecznie polecam. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.